Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Wam o sprawie legalizacji podziemnej Solidarności, która została ponownie zarejestrowana w kwietniu 1989 roku. W przeciwieństwie do Solidarności sprzed stanu wojennego, ta ponownie zalegalizowana nie była już organizacją ani demokratyczną, ani masową. Dowiecie się, dlaczego tak się stało. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku zakończyło okres legalnego działania Solidarności. Musiała ona zejść do podziemia i działać w warunkach konspiracyjnych, co nie było wtedy łatwym zadaniem. Solidarność jako legalnie działający związek była organizacją demokratyczną. Miała demokratycznie wybrane władze i demokratycznie podejmowała swoje decyzje. Władzą naczelną w Solidarności w chwili jej powstania została Krajowa Komisja Porozumiewawcza, która później przyjęła nazwę Komisji Krajowej. Organem wykonawczym Komisji Krajowej było z kolei prezydium. Przewodniczącym Komisji Krajowej był Lech Wałęsa, a jego wiceprzewodniczącymi Andrzej Gwiazda i Ryszard Kalinowski. W statucie Solidarności kompetencje Komisji Krajowej były jasno określone. Obejmowały one m.in. reprezentowanie związków wobec władz państwowych i organów administracji państwowej, koordynację działań regionalnych struktur związku, uchwalanie budżetu, zawieranie układów zbiorowych, a także wybieranie przewodniczącego Komisji Krajowej i członków prezydium. Uchwały Komisji Krajowej były zawsze podejmowane większością głosów jej członków. W statucie Solidarności również jasno określone zostały zasady wyboru delegatów do Komisji Krajowej, zasady funkcjonowania jej struktur terenowych, a także sposób wyboru ich władz i podejmowania przez nie uchwał. Te wszystkie zapisy zapewniały niezwykle demokratyczny sposób kierowania Solidarnością. Po wprowadzeniu stanu wojennego, jak już wspomniałem, Solidarność została zdelegalizowana i siłą rzeczy musiała przejść do działalności w podziemiu. W tych warunkach kierowanie związkiem było bardzo trudne. Nie było też możliwe zebranie się Komisji Krajowej, ponieważ prawie wszyscy jej członkowie zostali internowani przez władzę. W zaistniałej sytuacji grupa kilku działaczy związkowych pozostających jeszcze na wolności, wśród których znaleźli się m.in. Bogdan Lis, Zbigniew Bujak i Władysław Frasyniuk, utworzyła tak zwaną tymczasową komisję koordynacyjną, która działając w podziemiu przejęła wówczas faktyczne kierowanie związkiem. Tymczasowej komisji koordynacyjnej podlegały regionalne komitety koordynacyjne Solidarności. Powstała też podziemna tymczasowa Rada NSZZ Solidarność, chociaż jej kompetencje nie były do końca jasne. W październiku 1987 roku doszło do połączenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i Tymczasowej Rady. W rezultacie tego posunięcia powstała Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność. To właśnie ona stała się nową władzą naczelną podziemnego związku. W skład Krajowej Komisji Wykonawczej weszli m.in.
Lech Wałęsa jako jej przewodniczący, Zbigniew Bujak, Jerzy Dłużniewski, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak, Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki, Antoni Stawikowski, Antoni Tokarczuk i Stanisław Węglarz. Tyle tylko, że te wszystkie ciała związkowe powstałe po wprowadzeniu stanu wojennego nie miały żadnego umocowania w związkowym statucie. Nie mogły więc być i nie były demokratycznie wybranymi władzami związku. Władzami wybranymi zgodnie z zapisami statutu Solidarności. Siłą rzeczy nie miały one mandatu do tego, aby ją reprezentować. Ale tak właśnie było przez niemal dekadę, gdy Solidarność zmuszona była działać w podziemiu. Wiosną 1988 roku sytuacja w Polsce zaczęła się wyraźnie zmieniać. Przez kraj przetoczyła się fala potężnych strajków i protestów, które komunistyczne władze usiłowały jeszcze pacyfikować. Ale na niewiele się to zdało. Kilka miesięcy później, w połowie sierpnia 1988 roku wybuchła kolejna fala strajków i protestów. Wśród wielu postulatów strajkujących znalazła się również sprawa legalizacji Solidarności. W całym społeczeństwie narastała zresztą coraz mocniej fala dużego niezadowolenia, grożąca wybuchem prawdziwej rewolty w całym kraju. I właśnie wtedy komunistyczne władze zostały zmuszone do uruchomienia swojego planu awaryjnego. Ten plan był już w zasadzie przygotowany od dawna. Jego przygotowaniem zajmował się powołany przy szefie MSW generale Czesławie Kiszczaku tzw. Zespół Trzech, do którego weszli rzecznik rządu Jerzy Urban, sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Stanisław Ciosek oraz wiceminister spraw wewnętrznych generał Władysław Pożoga. Przygotowany przez nich plan awaryjny przewidywał podjęcie rozmów z opozycją w celu poszerzenia bazy społecznej władzy, a także kontrolowane reformy całego systemu. Po raz pierwszy ideę rozmów z Solidarnością przedstawił 16 sierpnia 1988 roku szef MSW generał Czesław Kiszczak. W konsekwencji tego zaczęły się pierwsze sondażowe rozmowy w tej sprawie. Stronę rządową reprezentowali w nich generał Kiszczak i Józef Czyrek, a stronę solidarnościową profesor Andrzej Stelmachowski i mecenas Władysław Siła-Nowicki. Nie przyniosły one jeszcze oczekiwanego przez władze rezultatu. W sprawie podjęcia takich rozmów zaangażowali się następnie przedstawiciele Kościoła, biskup Jerzy Dąbrowski i ksiądz Alojzy Orszulik. Pierwszym rezultatem ich mediacji było oświadczenie przewodniczącego Solidarności Lecha Wałęsy, które zawierało propozycje ewentualnych tematów takich rozmów. Ale Kiszczak musiał do nich przekonać jeszcze aparat partyjny. 28 sierpnia 1988 roku 8. Plenum Komitetu Centralnego PZPR ostatecznie zaakceptowało pomysł rozmów z przedstawicielami Solidarności. 3 dni później w willi należącej do MSW przy ulicy Zawrat w Warszawie doszło do osobistego spotkania generała Kiszczaka z Lechem Wałęsą, w którym to spotkaniu uczestniczyli także biskup Jerzy Dąbrowski i Stanisław Ciosek. Po tym spotkaniu Lech Wałęsa wezwał wszystkich członków Solidarności do zaprzestania strajków i protestów. I na początku września 1988 roku zostały one rzeczywiście wygaszone. To posunięcie zadowoliło władzę. 15 września 1988 roku doszło do drugiego spotkania Kiszczaka i Wałęsy, na którym obecni byli Ciosek, Orszulik i Stelmachowski.
W wyniku poczynionych w trakcie tego spotkania uzgodnień, następnego dnia, czyli 16 września 1988 roku, rozpoczęły się rozmowy obydwu stron, ale już w znacznie szerszym gronie. Z tego powodu przeniesiono je do willi MSW w podwarszawskiej Magdalence. To był najważniejszy etap realizacji planu awaryjnego władzy. Problem był tylko taki, że przedstawiciele Solidarności z Lechem Wałęsą na czele nie byli do tych rozmów kompletnie przygotowani. Zwróciła na to uwagę brytyjska premier Margaret Thatcher, która w dniach od 2 do 5 listopada 1988 roku wizytowała Polskę, spotykając się między innymi z Wałęsą i jego ludźmi, którzy wtedy uczestniczyli już w rozmowach w Magdalence. Dla Thatcher było jasne, że siadając do rozmów z komunistami, Solidarność powinna mieć jasny plan działania i mieć ustalone jasne cele, jakie będzie chciała osiągnąć w tych rozmowach. Tymczasem brytyjska premier usłyszała od Wałęsy, że jego dążeniem jest stworzenie takiej sytuacji, w której komunistyczna partia nie będzie jedyną władzą. Lider Solidarności w rozmowie z brytyjską premier nie powiedział nic o celach, jakie związek zamierza w tych rozmowach osiągnąć. Thatcher zaskoczyło takie podejście Wałęsy do tych rozmów, bo w istocie zakładało ono dalsze zachowanie komunistycznego systemu, a nie walkę o normalną demokrację. Ale Wałęsa czuł już rysujący się na horyzoncie polityczny kompromis z komunistyczną władzą. Wiedział już, że on i jego ludzie mogą liczyć na udział w rządach z komunistami. Ja może to za zdrowie pana generała. I w Magdalence podczas obficie zakrapianych alkoholem rozmów taki kompromis polityczny osiągnięto. Tyle tylko, że ten kompromis dawał komunistom absolutnie pełną kontrolę nad sytuacją w kraju. Mało tego, komuniści zyskali również abolicję za swoje winy z przeszłości. Dotyczyło to przede wszystkim zbrodni na działaczach Solidarności i ludziach Kościoła, jakich w stanie wojennym dopuściło się MSW. Kolejnym etapem realizacji planu awaryjnego władzy były obrady Okrągłego Stołu, ale nie miały one już tak strategicznego znaczenia jak rozmowy obu stron, które miały miejsce w Magdalence. Okrągły Stół miał być jedynie takim teatrem politycznym dla ludu. Miał przekonać Polaków do tego, że rzeczywiście doszło przy nim do politycznego kompromisu dwóch równorzędnych partnerów, którzy wykazali w ten sposób wielką polityczną dojrzałość. Termin rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu był kilkakrotnie przesuwany. Zasadniczym problemem była sprawa legalizacji Solidarności, na co nalegała coraz bardziej strona opozycyjna. Wałęsa chciał usiąść do Okrągłego Stołu już jako przywódca uznanej przez władzę Solidarności, ale przeciwny temu był szef MSW generał Czesław Kiszczak. W końcu Kiszczak jednak uznał, że zgoda na legalizację Solidarności to znikoma cena za polityczny kompromis z opozycją. Starał się jednak odwlekać zgodę władz na zalegalizowanie Solidarności. Termin rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu został ostatecznie wyznaczony na 6 lutego 1989 roku. Sprawa personalnych składów delegacji była już domknięta. Członków delegacji rządowej osobiście wyznaczył generał Wojciech Jaruzelski, który w obradach postanowił nie brać udziału. Natomiast delegaci strony solidarnościowej zostali wyznaczeni przez utworzony 18 grudnia 1988 roku przy Lechu Wałęsie Komitet Obywatelski. Wśród kilkudziesięciu przedstawicieli Solidarności
Kluczową rolę w obradach Okrągłego Stołu odgrywali Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew Bujak i Władysław Frasyniuk. To właśnie oni i sam Wałęsa nadawali ton wszelkim działaniom strony solidarnościowej w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Tyle tylko, że nie reprezentowali oni statutowych władz całej Solidarności. Wśród osób wyznaczonych przez Wałęsę do udziału w obradach Okrągłego Stołu znalazło się jedynie 4 ze 100 członków Komisji Krajowej, statutowej władzy Związku. Dzisiaj trudno nie odnieść wrażenia, że Wałęsa i jego ludzie, siadając do rozmów z komunistami, nie osiągnęli zbyt wiele. Wprawdzie obóz Solidarności miał przed sobą perspektywę udziału w rządach, ale bez realnego wpływu na ich faktyczne sprawowanie. Trudno jest zatem mówić o jego zwycięstwie po tych rozmowach. Najbardziej wymiernym rezultatem Magdalenki i Okrągłego Stołu była zgoda komunistycznych władz na legalizację Solidarności. Ta nastąpiła dopiero 17 kwietnia 1989 roku, gdy Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował związek. Lech Wałęsa i jego otoczenie wykorzystali to od razu do działań, które w świetle statutu Solidarności były całkowicie bezprawne. Wśród dokumentów przedłożonych w warszawskim Sądzie Wojewódzkim znalazł się statut Solidarności, tyle tylko, że zawierający poważne zmiany w stosunku do tego statutu, który obowiązywał w związku przed wprowadzeniem stanu wojennego. Z pierwotnego tekstu statutu usunięto bowiem aż kilkanaście paragrafów. Ten fakt został oczywiście przez Wałęsę i jego ludzi zatajony przed posiadającymi nadal prawomocny mandat członkami Komisji Krajowej. Nawet dzisiaj historycy nie mogą znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak doszło do tego, że w momencie ponownej rejestracji Solidarności zmieniono jej statut. Milczy w tej sprawie również sam Wałęsa. W praktyce zmiany w statucie dokonane przez Wałęsę i jego ludzi zaowocowały tym, że to on przejął realną władzę w związku. I to on zaczął rozdawać karty, ujawniając przy tym coraz bardziej swoje dyktatorskie zapędy. My, naród. We the people. Wałęsa natychmiast ogłosił, że w czasie stanu wojennego wygasły mandaty wszystkich członków Komisji Krajowej poza jego własnym mandatem. Wyznaczał również swoich ludzi do Komisji Krajowej i mianował swoich ludzi szefami terenowych struktur związku. I to on zaczął decydować o tym, kto był działaczem Solidarności, a kto nim nie był. Bez znaczenia była sprawa zgodności jego działań z pierwotnym statutem Solidarności i to, czy zachowana jest prawna i organizacyjna ciągłość z tą Solidarnością sprzed stanu wojennego. Krótko mówiąc, w Solidarności, która ponownie stała się legalną organizacją, nastał czas dyktatury Wałęsy, której ukoronowanie nastąpiło w kwietniu 1990 roku, gdy podczas drugiego Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności Lech Wałęsa został ponownie wybrany na przewodniczącego związku. Ten brak demokracji w Solidarności zaczął budzić coraz większy sprzeciw działaczy, którzy byli w związku od samego jego początku. Ale oni mieli tylko dwa skrajne wyjścia. Albo zgodzić się na dyktaturę Wałęsy, albo odejść ze związku. I odchodzili, zniesmaczeni łamaniem związkowej demokracji przez jego przewodniczącego. Tyle tylko, że miało to bardzo wymierne skutki. Po ponownej rejestracji Solidarności
zapisała się do niej jedynie 1/4 spośród tych, którzy należeli do niej przed wprowadzeniem stanu wojennego. Potem było jeszcze gorzej. Dzisiaj Solidarność liczy już tylko niewiele ponad 400 000 członków. To niewiele, jak na związek, pod sztandarami którego kroczyliśmy w czasach komunistycznej Polski do wolności. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.